Cześć, ja na imię Adam. Ostatnio pod Berlinem w dniach 18-20 maja, w sumie niedawno, odbył się taki event, który nazywa się The Old Timer Show. Niemcy organizują dużo takich festynów. W ogóle Niemcy to są miłośnicy festynów, biesiad, wszystko jest u nich takie przaśne. Zorganizowali właśnie zlot oldtimerów, starych aut, klasyków. W ogóle najfajniejsze jest to, że te auta nie tylko ładnie wyglądają, są super odnowione, widać, że zadbane, ale te auta same przyjechały na ten zlot. One wszystkie są działające. Różne auta Niemcy mają. Widać, że to jest ich jakaś tam też pasja. Więc odpowiadając, co Niemcy ukrywają w swoich garażach? Wszystko. Dosłownie wszystko. I na dodatek, nie wiem jak to jest w Polsce dokładnie, ale obserwując co się dzieje w Niemczech, to oni po prostu łączą się w takie jakby też kluby, nie? Jest klub Alfa Romeo, co przed chwilą widzieliście, klub Jaguara, klub Opla i fajne jest to, że tutaj widziałem obrędowany Opel jest flagą, no takim Oplem, tak? Widać, że wspiera ich Opel, wspiera klub swoich oldtimerów, także to jest mocno zorganizowane i ci ludzie aktywnie żyją. Oni widać, że na tym spotkaniu, tutaj na tym show się znają, siedzieli sobie przy stolikach, jedli jakieś ciastka, popijali jakieś kawki. Tam bardzo dużo tych aut, zaraz Wam zresztą pokażę, jest wystawionych na sprzedaż. Ci ludzie się wymieniają doświadczeniami, wymieniają się wiedzą, cenami. To żyje i ma się dobrze. Kiedyś, też Wam kiedyś opowiem, byłem w Muzeum Audi w Ingolstadt i spędziłem tam, nie wiem, z 15 minut na robieniu zdjęć. Stało takie piękne, czerwone Audi Sport Quattro. No i podchodzi do mnie taki niepozorny Niemiec i pyta się mnie, czy nie chcę kupić właśnie takiego auta, bo przyjechał nim, tutaj stoi na parkingu, żebym z nim podszedł, pooglądał, że jakby co, to on ma na sprzedaż. Ja się pytam tak z ciekawości, no bo trochę mnie zaskoczył, ile takie auto teraz kosztuje. On mówi, że 400 000 euro. Także to jest spory rynek na pewno w Niemczech, też tych oldtimerów i klasyków. Raz, że to jest super fajne, estetyczne, zresztą kto nie kocha starych aut, to jeszcze to jest też chyba taka forma też inwestycji. Bardzo dużo ludzi, jak widać. Tutaj był też taki na tym The Oldtimer Show taki podjazd z prowadzącym tutaj właśnie takie opisy. Każdy mógł tam, kto chciał podejść, podjechać ze swoim samochodem, coś opowiedzieć o nim, jak o niego dba, tam oglądali. Historia. Ja uwielbiam klasyczne samochody, oldtimery i często nagrywam, a mam jakieś okazje, to jeżdżę na takie spędy. Może zacznę więcej ostatnio nagrywać. Co jeszcze zauważyłem? Niemcy uwielbiają auta amerykańskie, tak z lat 50. W ogóle w sierpniu w tym roku, w 2024, będzie taki zlot w Niemczech, właśnie amerykańskich fur. To na pewno też pojadę i to nagram. Pojechałem właśnie tutaj pod Berlin z myślą, żeby po prostu nagrać też na pamiątkę dla potomnych, w jakim stanie tam ktoś utrzymuje auta, nie wiadomo ile one jeszcze tutaj przetrwają. Nagrałem tyle, ile mogłem. Obszedłem cały ten tor, bo to było na takim torze użytkowym, takim wyścigowym. Tu przed chwilą też było widać taką budę z jedzeniem i z lodami. No, bardzo dużo ludzi, Niemców uwielbia, oni kochają jeść na tych festynach. Bratwursty, lody, wszystko. No, można było sobie właśnie postać, pooglądać jak te auta
ruszają i jeżdżą. Sporo też niemieckich aut. Były takie grupy właśnie Mercedesów, Volkswagenów. W ogóle większość tych aut nagrałem na moim drugim kanale, gdzie obszedłem ten cały show. Tutaj właśnie podlinkuję Wam, w opisie będzie, że tak powiem, walking tour z tego wydarzenia, to będziecie mogli sobie zobaczyć jak więcej tych aut. Ja tutaj w tym filmiku wycinałem te moje ulubione, tutaj na przykład korwety, no wspaniałe, wszystkie. Ja w ogóle nigdy nie widziałem tak dużo też obok siebie tych korwet, no zadbane w różnych wariantach. Sporo jest też takich aut tutaj amerykańskich, których ja do końca nie rozpoznawałem, więc jak gdzieś tutaj, czy pod tym filmem Walking Tour będziecie wiedzieć jakiś taki, jak się nazywa, jakiś taki rzadki okaz, to napiszcie mi. Była też sekcja motocykli tutaj. Fajnie było zobaczyć Ducati. Uwielbiam tą markę, bardzo mi się podoba stylistyka starych motocykli również. Też byłem kiedyś w Muzeum Ducati we Włoszech. Jeżeli ktoś z Was nie odwiedzał, to polecam. Można też sobie wykupić wycieczkę po fabryce. Jako że to jest właśnie, no to jest taka marka premium, to widać, że tam bardziej to jest taka produkcja rzemieślnicza trochę, ręczna robota. Tam nie ma wcale takiej, ta produkcja nie jest taka nie wiadomo jak duża. Tutaj jeszcze wracając, fajnie widać tutaj Lamborghini. Ci Niemcy, wiadomo, są kolekcjonerzy, którzy autka kupują, trzymają, chuchają i nie wyjeżdżają w ogóle ze swoich garaży. Tutaj wyjechali, musieli to zalać płynami, benzyną, olejami i wyruszyć, nie? Więc to było fajne, że można było właśnie zobaczyć te samochody. Te Lamborghini, które tutaj wcześniej gdzieś też nagrałem, zaraz zobaczycie, że normalnie sobie jedzie. Także to są autka, które są w eksploatacji jakiejś tam. Ja też nie wiem do końca jak to jest w Niemczech z tymi, na przykład u nas w Polsce są te tablice rejestracyjne. Auto jest zarejestrowane na blachy takie żółte. Chyba nie trzeba płacić OC cały czas, tak? Więc nie wiem jak to jest w Niemczech z tym. W ogóle tutaj też była taka sekcja, właśnie teraz ją widać, gdzie można było znaleźć i poszperać jakieś stare części, stare jakieś tam elementy. Pod taką halą tutaj były auta specjalnie przez taką firmę tutaj Dabak wyselekcjonowane na aukcję. Też można było, ja na aukcję nie czekałem, ale też można było sobie zostać na tej aukcji, zobaczyć jakie ceny osiągają takie samochody. No tutaj wywoławcza, na przykład tego Forda Mustanga, to tam była 35 000 euro, taka cena, nie? No stan super, naprawdę bardzo dobry stan tego autka. Można też było tutaj znaleźć różne auta użytkowe, właśnie wóz strażacki stary, podobają mi się stare Golfy, też tutaj były, także bardzo fajne miejsce dla miłośników klasyków. Ja w ogóle często zwiedzam takie miejsca, zarówno festyny, te przaśne niemieckie festyny, nie tylko niemieckie, jak i w Polsce tak nie jeżdżę, nie wiem, jakoś tak nie znam do końca takich zlotów starych aut. Ja też mieszkam tutaj w zachodniopomorskim i bliżej mi po prostu jest do Niemiec, bliżej jest mi do niemieckiej autostrady, żeby po prostu wsiąść i jechać gdzieś w Europę, niż tłuc się po Polsce. Nie wiem, jeżeli znacie jakieś właśnie te niemieckie, nie niemieckie, polskie
zloty, to dajcie mi znać, możecie do mnie napisać. Przyjadę też, nagram, coś opowiem. Byłem też w kilku muzeach właśnie motoryzacji, o tutaj widać to Lamborghini. Byłem też w kilku muzeach motoryzacji, też z tego mam materiał i też Wam pokażę, opowiem Wam, także zachęcam w ogóle do subskrypcji mojego kanału. To jest taki, opowiadam po prostu o moich, to jest taki kanał po prostu o moich pasjach, które lubię. Lubię motoryzację, więc też będę trochę mówił o motoryzacji. Jestem amatorem, więc sporo mogę też nie wiedzieć, także zachęcam do komentowania i do jakby aktywnej też dyskusji, bo właśnie o to chyba też chodzi. Tak, jak tutaj Niemcy. Niemcy się spotykają i to mi się w nich podoba, że rozmawiają, pokazują sobie, w ogóle nikt tutaj nie zadziera nosa. Niektóre, na przykład tutaj taki młody chłopak pokazuje swoje autko. Nieważne skąd miał, czy sobie kupił, czy dostał, jest pasjonatem, wyremontował sobie, wytworzył to akurat moje ulubione Audi, wyremontował sobie, przyjechał, poznaje nowych kolegów, nowych ludzi. Uważam, że też możemy to porobić tutaj. Ludzie, którzy uwielbiają stare klasyki, w ogóle motoryzację. Fajnie też, że są firmy specjalizujące się właśnie w blacharce, w malowaniu, w lakierowaniu starych aut. Wystawiały się tutaj te firmy, można było sobie pooglądać. Także zachęcam Was do obejrzenia całego mojego walking toura z tego eventu. Link jeszcze raz znajdziecie w opisie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału i pozdrawiam. Czołem, cześć. Kannst du das Lenkrad auch noch mal von dir machen? Ja, der hat das Lenkrad von der anderen Seite. Ja.